tym odcinku poruszymy tematy na temat struktury spółki od strony finansowania. Rozmawialiśmy już wcześniej na odcinkach na temat struktury od strony podatkowej. W tym odcinku porozmawiamy na temat finansowania, czy na spółkę, czy prywatnie, jakie są różnice. I w tym odcinku będzie to kolejna seria z brokerem, gdzie porozmawiamy o kwestiach z praktyki. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Jest z nami dzisiaj Paweł, broker i porozmawiamy o tematach z praktyki. Jakbyś mógł się przedstawić, Paweł, dla osób, które Cię nie widziały na wcześniejszych odcinkach. Jasne, dzięki Michale, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Paweł Krzek, jestem brokerem kredytowym w UK. Pomagam przy zakupie nieruchomości rezydenckich, buy-to-let HMO oraz przy refinansowaniu tychże nieruchomości, tak aby wyciągnąć kapitał na zakup kolejnych. Jestem też prywatnie inwestorem, także zapraszam serdecznie do oglądania tego odcinka. Sporo osób uważam, że ma ten problem i się zastanawia, czy właśnie kupować na spółkę, czy na personalne imię, nazwisko i nawet nie patrzą już na kwestie podatkowe, tylko chodzi o to, na kwestię finansowania, że jest łatwiej i taniej na prywatne imię, nazwisko, bo rozmawiałem z kilkoma osobami i się pytałem, dlaczego ty inwestujesz na spółkę? No bo jest taniej. I chciałem właśnie tutaj dowiedzieć się, jak z twojego punktu widzenia to wygląda od strony brokerskiej. Jasne, więc zazwyczaj jest tak, że jeżeli ktoś na początku swojej drogi, jeżeli chodzi o inwestowanie, nie jest przekonany, czy to jest coś, czym będzie się chciał zajmować lub nie, czy tam z innych kwestii podatkowych, o których wcześniej związałeś, to czy w ogólnym rozrachunku kredyty personalne są tańsze niż na spółki SPV, jest ich o wiele więcej, jest o wiele więcej banków, łącznie no prawie że wszystkie banki oferują chyba kredyty na buy-to-let na personalne imię. Tych banków jest sporo, wszystkie te banki High Street też się tym zajmują, także zazwyczaj są to jedne z tańszych, czy to jakiś NatWest, prawda, HSBC, jakby jest tutaj jedyne, na co chyba trzeba zwrócić uwagę, tylko to może to, że te tańsze banki faktycznie one czasami podchodzą do zdolności kredytowej na zakup nieruchomości na wynajem, jakby to był twój personalny dom. Co mam na myśli? Chodzi o to, że też często liczą pod uwagę twoje zobowiązania finansowe, twoje zarobki, więc jakby banki te podchodzą do tego tak, jakby to był dom rezydencki czasami, więc trzeba niekoniecznie tak jak typowo na buy-to-let, czyli to, żeby ten buy-to-let był tak zwany self-funding, to znaczy, żeby czynsz był większy niż rata kredytu, czyli dom się sam utrzymuje, jest jeszcze nadwyżka finansowa, prawda, więc tutaj te banki inwestycyjne bardziej patrzą pod tym kątem i po prostu jeżeli chodzi o jakby zakup takiej nieruchomości, no to w zależności od tego, jaką mamy sytuację personalną, te banki na personalne imię mogą mieć z tym problem, na spółkę SPV jest bardzo dużo banków, które oferują, mają w kryteriach tak zwany no minimum income, czyli w ogóle nie patrzą na to, jakie mamy zarobki, ewentualnie czasami mogą od nas wymagać jakieś oszczędności na koncie, żeby przykryć ratę kredytu, na przykład przez 6 miesięcy, gdyby nam tenant nie płacił, tak, więc czasami bywają takie wymogi, ale ostatnio zrobiłem kilka takich kredytów dla osób, które są totalnie bezrobotne i są takie banki, także to na spółkę limited jest jak najbardziej do zrobienia, natomiast no personalnie, no oprócz tego, że mamy tańsze te mortgage'e, no to jakby tutaj no te kwestie podatkowe to może pomińmy, natomiast no jakby różnica jest taka, że tych banków personalnie jest więcej, natomiast wszystkie zgodnie idą w tym kierunku, żeby oferować produkty na spółki limited, więc myślę, że ta konkurencja też będzie większa. Ostatnio kilka banków, które były tylko, oferowały kredyty tylko personalnie na nasze nazwisko, nasze nazwiska tutaj przechodzą też na rynek SPV, czyli na limited company, więc tych banków będzie coraz więcej, więc myślę, że być może to też powoduje, że te produkty będą trochę tańsze, bo jednak są, tak myślę, powiedziałbym 0,2, może 0,3% średnio droższe niż na personalne imię te kredyty na spółkę limited, więc jakby jeżeli chodzi tutaj o oprocentowanie kredytów, to zazwyczaj mniej więcej tak to wychodzi. Pozwólcie, że na moment przerwę główny temat, ale mam dla Was kilka informacji o tym, jak możemy razem działać i rozwijać się na brytyjskim rynku nieruchomości.
Po pierwsze, jeśli dysponujesz większym kapitałem i szukasz partnera do inwestycji, mamy dla Ciebie opcję joint venture, gdzie zakładamy razem spółkę. Ty robisz pożyczkę do spółki, minimum $500,000. My jako Tejza Property zajmujemy się całym procesem, od wyszukania okazji inwestycyjnej, przez cały development, aż po zarządzanie najmem. Po zakończeniu projektu refinansujemy inwestycje, w pierwszej kolejności otrzymujesz z powrotem swoją pożyczkę, a następnie dzielimy się zyskami. Po drugie, oferujemy możliwości pożyczki na procent. Jeśli chcesz zainwestować swoje środki w bezpieczny sposób, możesz udzielić nam pożyczki. Kwoty od 50 000 funtów zabezpieczamy na nieruchomości, a przy mniejszych kwotach oferuję gwarancję personalną. Po trzecie, zapraszam Was do Tejza Property Network. Tworzymy społeczność dla przedsiębiorczych Polaków tutaj w Wielkiej Brytanii. Wiem, jak trudno znaleźć ludzi sukcesu, którzy chcą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wspólnie rozwiązywać problemy biznesowe. Będziemy organizować kameralne spotkania skupione na budowaniu realnych relacji i networkingu. I po czwarte, konsultacje 1 na 1. Jeśli myślisz o inwestycjach w UK, masz projekt do analizy albo potrzebujesz ułożyć strategię i plan działania. Podczas konsultacji pomogę Ci znaleźć najlepsze rozwiązania do Twojego celu. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie tejzaproperty.co.uk. Dzięki za uwagę, a teraz wracamy do naszego głównego tematu. Okej, jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego w ostatnich latach kupowanie przez spółkę SPV Special Purpose Vehicle Limited stało się tak popularne? Wiesz co, no myślę, że jakby cała sytuacja jakby tutaj polityczna do tego dąży, żeby prawo jest zmieniane w takim kierunku, żeby to posiadanie było jednak na spółkę limited. Jest kilka kwestii, gdzie ta spółka jest łatwiejsza przy sprzedaży, na przykład gdyby ktoś chciał zakupić tutaj stamp duty, prawda, no tutaj na pewno jakby jest też taka narracja troszeczkę, żeby kupować koniecznie na te spółki limited, no ale tak lekko dotykając tą kwestię podatkową, myślę, że rozdzielanie tych dochodów personalnych, a jakby tutaj spółki jest tym głównym czynnikiem. Wiadomo, że tam są różne niuanse podatkowe, jeżeli chodzi o na przykład sprzedaż nieruchomości, gdzie ja myślę, że uważam, że czasami posiadanie personalnej nieruchomości jest bardziej wydajne podatkowo, jeżeli planujemy tą nieruchomość sprzedać w porównaniu do spółki, natomiast ogólnie jeżeli chodzi o reinwestowanie środków i budowanie portfolio spółka myślę, że wydaje mi się, że jest zdecydowanie lepsza, więc tutaj dużo osób pewnie gdzieś tam tą poradę prawną zasięgnęło, tutaj poradę w sensie księgową mam na myśli i po prostu stąd też takie wnioski, a nie inne. Ja też sam kilka nieruchomości pierwszych kupiłem na swoje personalne nazwisko, potem jedną sprzedałem do spółki właśnie, żeby uciekać z tym dochodem ze swojego nazwiska tutaj na spółkę, więc jakby tutaj bardziej te kwestie. No i jest też coraz więcej tych produktów, kiedyś było ich dużo mniej, myślę, że tak z 10 lat temu około, jak pytam kolegów, którzy jeszcze działali wtedy w zawodzie, no to tych produktów było bardzo mało lub nie wiem, czy w ogóle jakieś były wtedy, w zależności w jakim okresie, więc tutaj jest to nowa rzecz zdecydowanie, bardziej niszowa można powiedzieć, że te spółki stają się bardziej popularne w ostatnich latach i tych produktów jest coraz więcej, to jest raczej taka świeża rzecz i wcześniej tego na rynku nie było. Okej, bo ja rozumiem, że powody podatkowe są jasne i zrozumiałe, a jak to wygląda z perspektywy uzyskania finansowania? Czy jest trudniej dostać na spółkę niż na siebie prywatnie? Co o tym To znaczy, myślisz? ja myślę, że ogólnie nie ma aż tak dużej różnicy między tym, jaki bank wybierzemy, czy znaczy w sensie, czy pójdziemy prywatnie, czy na spółkę, aczkolwiek tak jak wspominałem, większość banków tych high street często liczy tą zdolność kredytową na podstawie naszych zarobków, więc tutaj trzeba mieć to na pewno na uwadze, czy się kwalifikujemy lub nie, natomiast ogólnie nie ma większej różnicy, chyba że też chodzi o sposób liczenia stres testu tak zwanego, no tutaj jest większy problem jest zdecydowanie przy personalnym posiadaniu nieruchomości z tego względu, że banki tutaj patrzą na to, w jakim przedziale podatkowym jesteśmy, tak, więc jest normalnie na spółkę jest jeden przedział, czy jakby no jeden próg, tutaj jest wiadomo, że są w zależności od tego, jaki mamy przychód spółki, ten podatek wzrasta, natomiast
jeżeli chodzi o stres test, jest tylko 125% przy singuletach buy to let. Jeżeli posiadamy personalnie takiego buy to leta, to tutaj już troszeczkę jest ten problem, z tego względu, że jeżeli jesteśmy w pierwszym progu podatkowym do tych 50 000, tam 270 około, prawda, no to tutaj jest też te 125% liczone przy stres teście, natomiast jeżeli przekroczymy ten próg, to wzrasta to do 145%, więc jest dużo trudniej z tą zdolnością kredytową, plus banki często wliczają, jeżeli zakupimy daną nieruchomość na przykład, i tutaj ten czynsz potencjalny, który możemy z niej uzyskać, doliczają nam na poczet tego czynszu, który w przyszłości zarobimy, do tego, co już teraz zarabiamy, co może spowodować, że dla banku poniekąd wychodzimy wtedy na ten drugi próg, co automatycznie zaniża całą kalkulację i często jest ciężej właśnie zrefinansować daną nieruchomość, więc to faktycznie może być problematyczne. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie zarobki. Jeżeli ktoś jest blisko tego drugiego progu podatkowego, no to faktycznie może mieć problem przy refinansowaniu. Wiadomo, że ten czynsz jest wyceniany przez rzeczoznawcę, on jest subiektywny, więc często nawet nie odnosi się do tego, co potencjalnie możemy za daną nieruchomość uzyskać z zakupu, więc często to nie pomaga przy zdolności, którą i tak możemy mieć problem uzyskać, jeżeli bank jeszcze zwiększy nam stres test, czyli jakby pogorszy naszą sytuację, jeżeli chodzi o tą zdolność kredytową, tak, więc tutaj na pewno to jest chyba taka największa różnica, tak jak teraz myślę, jeżeli chodzi o to, czy inwestujemy na spółkę, czy prywatnie, to jest właśnie ten stres test, bo tutaj personalnie posiadając nieruchomość może być problem z refinansowaniem lub nawet z zakupem, w zależności od tego, w jakim progu podatkowym jesteśmy, to by był taki główny chyba. Czyli podsumowując, ogólnie nie jest trudniej, tylko jest inny proces, inaczej wygląda. To znaczy może być trudniej, jeżeli mamy duże zarobki, nie? Wtedy jest ciężej przejść ten stres test, jeżeli jest ogólnie problem ze zdolnością nieruchomości, tak? Czyli jeżeli nieruchomość jest droga, wiadomo, że im droższa nieruchomość, tym ten czynsz już tak proporcjonalnie nie wzrasta, prawda? Więc dla kogoś, kto kupuje drogą nieruchomość albo chce drogą nieruchomość zrefinansować i mają personalnie na siebie, no to tutaj trzeba pewnie będzie się ratować 5-letnim fiksem, żeby tą zdolność powiększyć, albo na przykład skorzystać z produktu, gdzie bank wlicza nasze personalne zarobki i dodaje to do zdolności kredytowej, żeby ją podwyższyć, czyli top slicing tak zwany, i też niektóre banki oferują taką możliwość, więc tutaj no, trzeba już wtedy troszeczkę wziąć to pod uwagę i dobrać tak produkt, żeby się z tą zdolnością zmieścić po prostu, bo personalnie posiadając nieruchomość jest to troszeczkę bardziej trudniejsze, jeżeli dużo zarabiamy. Okej, rozumiem, że każda nieruchomość jest inna i trzeba indywidualnie sprawdzić pod dany case, bo każdy zarabia inaczej, ma inne koszta, Dokładnie tak. wydatki, wszystko, przychody i trzeba to zweryfikować indywidualnie. Dokładnie tak. Bo myślę, że największym takim strachem zakupu przez spółki uważam, że jest ten wkład własny, że ludzie się, przynajmniej już wiele razy się spotkałem na eventach, że ludzie się zastanawiają, skąd te pieniądze tam mają się wziąć, i myślę, że to warto rozwiać tą pożyczkę dyrektorską, że możemy swoje oszczędności pożyczyć w formie pożyczki do spółki, można ją nawet oprocentować w formie tam 10% rocznie, czy mniej, zależy jak tam chcemy. I jak wtedy banki na to patrzą, na taką pożyczkę? Więc znaczy zwykła pożyczka dyrektorska jest to standardowy sposób finansowania spółki, prawda? Spółka nie ma swojej zdolności i tutaj też od razu dodam, że zdolnością spółki ogólnie jest dyrektor, tak? Czy dyrektorzy, i na nich też mam często zapytania, po co ci są potrzebne moje dokumenty, jeżeli kupuję na spółkę, prawda? Tutaj też to tak nie działa, bo jest to jakiś tam wehikuł podatkowy tak naprawdę, natomiast wszystko się opiera na dyrektorach tej spółki, więc oni są weryfikowani pod kątem zarobków, portfolio, sytuacji, historii kredytowej też, więc to wszystko jest ważne też przy zakupie na spółkę, ale gdybyśmy kupowali personalnie, to też jest to weryfikowalne, więc tutaj nie ma różnicy. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie, no to każda nasza wpłata do spółki jest to pożyczka dyrektorska, tak, więc jest to standardowy sposób finansowania spółki. Każdy bank to akceptuje, nie ma z tym najmniejszego problemu. Są też tak zwane intercompany loans, czyli to też myślę, że chyba miałeś na myśli, jeżeli chodzi o właśnie tutaj naliczanie tego oprocentowania i tak dalej, więc jeżeli prowadzimy spółkę, biznes, taki prawdziwy biznes, który mamy gdzieś jako swoje źródło utrzymania, prawda, i wtedy też zależy od struktury tej firmy, bo jeżeli my jesteśmy jedynym właścicielem i też jesteśmy jedynym właścicielem tej spółki SPV nieruchomościowej, to są banki, które akceptują te pożyczki między firmami, czyli te tak zwane intercompany loans, i też niektóre akceptują
Jeżeli ta struktura też jest trochę inna, czyli na przykład jest 2 dyrektorów w biznesie, a jeden tylko w spółce SPV i właśnie on sobie przekazuje tą pożyczkę, więc to też zależy, trzeba to sprawdzić wcześniej, bo ten depozyt może lub nie będzie akceptowalny dla banku na przykład, nie? Jeżeli chodzi o te intercompany loan, ale myślę, że to jest też bardzo na pewno efektywne podatkowo z tego względu, że możesz sobie doliczyć oprocentowanie do tej pożyczki, prawda? Żyć nawet z oprocentowania. Nie? Jeśli masz większą kwotę, pożyczasz i później możesz gdzieś tam sobie naliczać te odsetki Tak. regularnie i Spółka generuje koszty, prawda, więc jest też na plus, także jest to na pewno bardzo efektywne podatkowo. Trzeba po prostu sprawdzić, czy w banku, którym chcemy uzyskać kredyt, jest to akceptowalne, ale jest sporo banków, które to akceptują. Tak. Okej, super. Ten odcinek trochę krótszy, ale chciałbym, żebyś jeszcze na koniec potwierdził największe błędy, jakie widzisz u inwestorów, którzy zaczynają używać spółek SPV do finansowania nieruchomości. Czy masz jakieś takie... Tak. Jest taki jeden duży błąd, o którym wspomnę. Myślę, że proponuję na pewno otworzenie nowej spółki od zera, która ma te swoje tak zwane SIC kody, czyli te kody określające działalność podatkową według wymogów banku. Są takie 3 główne zazwyczaj takie podstawowe, z których każdy bank korzysta. Często bywa tak, że ktoś ma jakąś spółkę, na którą prowadził kiedyś działalność, potem zmienił nazwę tej spółki, zmienił te kody podatkowe albo doczepił nowe kody podatkowe i tutaj często powoduje to, że bank potem wymaga tej zmiany, może mieć pytania o starą działalność, dlaczego tak. Zazwyczaj najlepiej po prostu jest, żeby nie komplikować sobie sytuacji, otworzyć po prostu nową spółkę SPV typowo pod tą działalność. Oczywiście są też banki, które oferują kredyty hipoteczne dla spółek tak zwanych tradingowych, czyli te, które mają inne kody, nie tylko te na działalność na nieruchomości, więc można też zakupić, ale tych banków jest zdecydowanie mniej, więc jeżeli mamy swoją spółkę, która chce zakupić jakąś nieruchomość, to też tak możemy zrobić. Natomiast zazwyczaj musi to być spółka typowo SPV, czyli ten Special Purpose Vehicle, czyli typowo spółka pod nieruchomości. Dlatego najlepiej jest otworzyć nową, świeżą i wtedy bank nie zadaje niepotrzebnie dodatkowych pytań. I te kody też zazwyczaj muszą się zgadzać. Często bywa tak, że bank wymaga zmiany. Też trzeba popatrzeć na udziały czasami, bo często jest tak, że na przykład są dyrektorzy, ale na przykład jedna osoba ma 100% udziałów, a druga, która jest dyrektorem, nie ma i na przykład często banki pytają, dlaczego tak. Więc jeżeli ktoś jest na przykład, nie zawsze, ale niekoniecznie musi to być duży problem, ale zazwyczaj banki gdzieś tam chcą, żeby to było jakoś tam sensownie podzielone. Też jest istotne, czy mamy shareholderów, którzy działają z zagranicy na przykład, to też ma wpływ na to, do jakiego banku się udamy po to, żeby ten kredyt uzyskać, więc jest kilka takich rzeczy, które trzeba zwrócić uwagę przy spółce na pewno, czy w ogóle jest, czy możemy uzyskać kredyt na daną spółkę, w zależności od tego, jak ona jest skonstruowana na Companies House. Czyli podsumowując, twierdzisz, że przed założeniem spółki najlepiej skontaktować się i z brokerem, i z doradcą podatkowym, żeby to zrobić strukturę, zaplanować i dopiero przechodzić w kolejny krok, nie robić po ciemku, wydaje mi się, a później się okazuje, że jest więcej problemów z tym niż to warte. Na pewno myślę, że same to podstawowe założenie spółki, jeżeli chodzi o same kody, to każdy księgowy wie, jakie one są, to jest łatwo sprawdzić, zweryfikować, to nie jest duży problem, natomiast zazwyczaj problem jest z shareholderami i tutaj jeżeli mamy jakichś wspólników, którzy mieszkają za granicą UK, wtedy sprawa się komplikuje, trzeba podzielić odpowiednie udziały, czasami 50-50, czasami 51-49, a czasami na przykład 80-20, w zależności od tego, jak chcemy to skredytować, na jakich warunkach ten kredyt ma być, także od udziały już lepiej jest bezpośrednio omówić z brokerem, bo księgowy może nie mieć takiej wiedzy po prostu. Okej, super. No ja myślę, że to jest ważna kwestia, żeby zaplanować i mieć spokój, że przez następne 5 lat czy 10 ta struktura jest zrobiona dobrze. Wiadomo, nikt nie wie, co się zdarzy w przyszłości, czy jakieś zmiany nie będą jeszcze w trakcie, no ale przynajmniej na ten moment, jak już coś robić, to robić to dobrze, a nie po ciemku, bo tu możesz zaoszczędzić 200 czy 300 funtów na konsultację z kimś, kto się zna i ci może pomóc, ale może stracić później dużo więcej na dodatkowych kosztach i bólu głowy i nie jest to warte. Także dzięki za ten odcinek, myślę, że krótszy niż reszta, ale dalej wartościowy. A jeśli interesują Cię tematy, masz jakieś dylematy, problemy związane z biznesem i potrzebujesz z tym pomocy, to 18 października w Wolverhampton organizuje spotkanie Tejza Property Network, gdzie będą inwestorzy, przedsiębiorcy, właścicieli nieruchomości, biznesów, będą osoby związane, będą budowlańcy, broker, prawnik, będą osoby, które
pomogą Wam z biznesem, więc zapraszam serdecznie. Bilety można kupić na stronie tejzaproperty.co.uk. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Do zobaczenia.